Nauka zdalna nieźle namieszała wielu z nas w życiu. Jak możemy poradzić sobie z ciągłym brakiem motywacji, wieczną prokrastynacją, lekcjami w łóżku i siedzeniem w piżamie 24/7? Od zawsze oglądałam te wszystkie idealne rutyny influencerów. Naśladując ich, myślałam, że jestem bardziej produktywna. Nie widziałam efektów i zniechęcałam się z każdym dniem coraz bardziej. W końcu zdałam sobie sprawę, że coś jest nie tak. Dlaczego u wszystkich to działa, a u mnie nie? Zadałam sobie pytanie, co napędza mnie do działania? Motywacja to coś, co pozwala ci zacząć. Nawyk to coś, co sprawia, że nie kończysz. Nie zawsze mamy siłę na robienie rzeczy, które motywują nas do dalszej pracy. Motywacja jest jednorazowa, a nawyk pomaga nam się zdyscyplinować na dłużej. Wypracowanie nowych nawyków wymaga cierpliwości i systematyczności. Często nie wiemy, od czego zacząć i łatwo się zniechęcamy. Chodzenie spać i wstawanie o regularnych porach jest pierwszym krokiem do uzyskania bazy, na której można dalej budować swoją dyscyplinę. Każdy z nas potrzebuje innej ilości snu. Dla jednego będzie wystarczające 10 godzin, dla drugiego 8, ale pamiętajmy, żeby spać co najmniej 7 godzin, bo inaczej mogą się pojawić różne problemy zdrowotne, a nasza produktywność może mocno spaść. Planowanie naszego dnia jest kolejnym ważnym krokiem. Warto rozplanować sobie nasz czas, biorąc pod uwagę to, ile śpimy, o jakiej porze dnia jesteśmy bardziej produktywni, jakie mamy zainteresowania i obowiązki. Najlepsze efekty przynosi planowanie dzień przed lub rano tego samego dnia, ale pamiętając, że ten plan jest tylko pomocą, a nie przymusem. Planujemy po to, żeby pamiętać o wszystkich ważnych rzeczach i aby nie marnować czasu na myślenie o tym, co zrobimy dalej. Dzięki temu zachowujemy balans między przyjemnościami a obowiązkami. Zasada 2 minut. Jeśli coś zajmuje mniej niż 2 minuty, zrób to od razu. Jeśli masz do zrobienia coś, co zajmuje więcej czasu, skup się na pierwszych czynnościach, które musisz wykonać, a nie na całym zadaniu. Przykładowo, zamiast mówienia muszę przeczytać książkę, powiedz muszę przeczytać jedną stronę. Zamiast góra prania jest do złożenia, mów złożę te 2 koszule. Albo zamiast czeka mnie półgodzinny trening jogi, skup się na przygotowaniu maty. Nasz mózg woli robić łatwe rzeczy, więc czasem warto go lekko szukać. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że nie mogę mieć wszystkiego. Musiałam nauczyć się ustawiania sobie priorytetów. W moim przypadku najpierw podzieliłam sobie przedmioty szkolne na ważne, czyli te interesujące lub z których będę zdawać egzaminy, i mniej ważne. Dzięki temu zaoszczędziłam dużo czasu, który mogę wykorzystać na inne, ważniejsze dla mnie rzeczy. Aby jeszcze bardziej umilić sobie czas pracy, zaczęłam otaczać się rzeczami, które mnie uspokajają, motywują i inspirują. Przed nauką sprzątam moją przestrzeń do pracy i zostawiam tylko najważniejsze rzeczy. Eliminowanie rozpraszaczy, np. w postaci włączania trybu samolotowego, wyciszania telefonu czy odłożenia go w inne miejsce, też okazało się być dla mnie pomocne. Kiedyś pisałam moje notatki wyłącznie w zeszytach, co zajmowało bardzo dużo czasu ze względu na to, że chciałam, żeby wyglądały one jak najlepiej. Ale po czasie przerzuciłam się na digitalowe pisanie notatek. Zauważyłam, że efekty są podobne, a zajmuje to o wiele mniej czasu. Warto dodać, że to, co działa u mnie, może nie sprawdzać się w każdym przypadku. Należy samemu szukać metod, które skutecznie ułatwiają nam pracę. Jest wiele schematów i technik, które mogą nam pomóc szybko uporać się np. z tworzeniem listy zadań i trudnościami ze skupieniem. Rzeczą, która uratowała mnie w wielu sytuacjach, była technika Pomodoro. Krótko mówiąc, chodzi w niej o to, aby zmaksymalizować naszą koncentrację poprzez stworzenie przejrzystej listy zadań, ustawienia czasomierza na 25 minut lub jakiś inny czas, zależy jak Wam pasuje, może to być na przykład 40 minut, który przeznaczymy na pracę i potem 5 lub 10 minut przerwy, na przykład w postaci rozciągania, zrobienia sobie herbaty czy czegoś do jedzenia.
Matryca Eisenhowera polega na podziale zadań na 4 kategorie, biorąc pod uwagę to, jak ważne jest ich wykonanie i na kiedy je potrzebujemy. Pierwszym i najważniejszym okienkiem są czynności mające duże znaczenie i bliski termin. Drugie okienko zawiera w sobie rzeczy ważne, ale na których wykonanie mamy dużo czasu. Możemy je zaplanować i dowolnie wpasować w nasz grafik. Kolejne 2 okienka zajmują zadania, których wykonanie nie jest naszym priorytetem, lecz niektóre z nich powinny zostać wykonane w krótkim czasie. Matryca Eisenhowera pomaga nam w zobrazowaniu, jak dużo czasu poświęcamy na różne rzeczy. Często okazuje się, że zaczynamy wypełnianie listy zadań od spraw odległych w czasie, a te naglące zostawiamy na koniec. Lub godzinami robimy niepotrzebne rzeczy, zamiast skupić się na tym, co daje nam jakieś korzyści. Może wydawać się, że od efektów naszej pracy zależy tylko i wyłącznie ilość czasu, jaką poświęcimy na naukę. Ale odpoczynek, sen i aktywność fizyczna są równie ważnymi czynnikami wpływającymi na jakość wszystkiego, co robimy. Dziękujemy bardzo za obejrzenie naszego filmiku. Nie zapomnijcie, żeby wpadać na naszego Instagrama i słuchać naszych podcastów. Widzimy się już niebawem. Pa!